Dobrze, pokój konferencyjny mamy uruchomiony. Zaczekamy jeszcze dosłownie pół minuty, aż wszyscy dołączą i będziemy mogli rozpoczynać nasze spotkanie. Jeszcze prośba, chyba wyciszajmy mikrofony, jak nie mówimy, bo są Tak, później od któregoś z panów słyszę szum rzeczywiście. przegłosy. Dobrze, mam informację, że możemy rozpoczynać, także dzień dobry Państwu. Janusz Maruszewski, Strefa Inwestorów. Jest czwartek, 4 września 2025 roku. Minęła godzina 12:30 i zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu z przedstawicielami spółek Cyberfolks oraz Shopper. A są już z nami pan Jakub Dwernicki, prezes zarządu Cyberfolks oraz Shopper. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Robert Stasik, wiceprezes zarządu w grupie Cyberfolks i dyrektor do spraw finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Kacper Skoczylas, dyrektor marketingu w Shopper. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Patryk Pawlikowski, dyrektor produktów Shopper. Dzień dobry. Dzień dobry. Grupa Cyberfolks oraz spółka Shopper wspierają małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ich obecności w internecie, w szczególności w obszarze komunikacji, marketingu i sprzedaży. Obie te spółki wchodzące w skład grupy Cyberfolks opublikowały właśnie wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 roku, przepraszam. I właśnie nim, a w szczególności wynikom za drugi kwartał 2025 roku oraz planom rozwoju będzie poświęcone nasze dzisiejsze spotkanie. Ja tylko przypomnę, że będzie ono podzielone na dwie części, na prezentację, którą już Państwo widzicie, oraz na sesję pytań i odpowiedzi. Zapraszam do wysłuchania prezentacji, zachęcam do zadawania pytań już w jej trakcie, zarówno w ramach pokoju konferencyjnego, jak i w mediach społecznościowych, na YouTubie, Facebooku, Xie i LinkedInie, tam gdzie nas Państwo oglądacie, a teraz nie zabieram już więcej czasu i oddaję głos naszym gościom. Panowie, bardzo proszę. Dzień dobry jeszcze raz. Witamy Państwa serdecznie ze słonecznego Poznania. Mamy przyjemność przedstawić wyniki półroczne i wyniki drugiego kwartału. Mam nadzieję, że odbierane bardzo dobrze, przynajmniej my je tak postrzegamy. No i co, jesteśmy dzisiaj w większym składzie, żeby pokazać Państwu trochę też coś ponad finanse, trochę obszaru produktowego, który jest z naszego punktu widzenia bardzo ważny, trochę obszaru marketingowego, ale to po kolei. Tymczasem tradycyjnie opowiemy, czym zajmuje się nasza spółka. Jesteśmy obecni już w tej chwili w ponad 100 krajach, obsługujemy ponad 400 000 klientów. Oczywiście mówimy tutaj o firmach, 400 000 firm na całym świecie. Przychody powoli zbliżają się do 1 000 000 złotych rocznie. Działamy głównie w modelu abonamentowym, modelu subskrypcyjnym, co daje nam też taką dosyć dobrą perspektywę prognozowania przychodów, stabilności prognoz i takiej dużej przewidywalności tego modelu biznesowego. Z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest to, że budujemy dzisiaj taki full stack technologiczny, taki ekosystem usług, które mają wspierać obecność firm w internecie, tych małych firm, większych, średnich i to w jak najszerszym zakresie. Mamy dzisiaj to szczęście, że pod jednym dachem w grupie mamy bardzo mocno doświadczone spółki, które są liderami w swoich segmentach, zarówno Shopper jest dzisiaj liderem polskiego rynku e-commerce, jeżeli chodzi o dostawę narzędzi e-commerce'owych. Vercom jest liderem absolutnie tutaj rynku całego dotyczącego marketingu, narzędzi do marketingu online, narzędzi do marketingu transakcyjnego, przepraszam, do całej komunikacji transakcyjnej. A Cyberfolks jest liderem rynku w Europie Środkowej, jeżeli chodzi o usługi hostingowe, usługi domenowe. Czyli mamy to wszystko, co jest potrzebne firmie, żeby zaistnieć w sieci i tą obecność prowadzić z dużym sukcesem. Jesteśmy na tych polach w stanie wspierać klientów i to jest
tutaj myślę takie nasze duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o konsekwentne dobudowywanie tych elementów, tak aby tych klientów wspierać. Tym dużym dopełnieniem stał się zakup właśnie Shopera. Działamy w Polsce, ale działamy też na rynkach Europy Środkowej, to w zależności od spółek. Spółki z grupy Cyberfolks, czyli sam Cyberfolks i Shopper działają głównie w Europie Środkowej, tutaj Polska, Rumunia i Chorwacja, natomiast Vercom dodatkowo daje nam obecność na rynkach zachodnich, rynku amerykańskim, rynku Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji. Tutaj w taki sposób zobrazowaliśmy, jak się te przychody dzielą, że każdy z tych kwadratów tutaj Państwo mogą zobaczyć, w jaki sposób odpowiada za jaką część przychodów. Widać, jak one się dzielą na poszczególne rynki. To, co nas, myślę, wyróżnia od lat na rynku, to jest bardzo stabilny, ale systematyczny wzrost przychodów. Cały czas te przychody rosną w dobrym tempie, ponad 30% od kilkunastu lat i proszę zwrócić uwagę, że mimo wzrostu tej bazy, wzrostu skali, bo tak jak wcześniej wspomniałem, zbliżamy się już do miliarda przychodu, cały czas udaje nam się to tempo utrzymywać, z czego niewątpliwie jesteśmy dumni. Myślę, że i mam nadzieję, że Państwo jako akcjonariusze też z tego faktu się cieszycie. To, na co warto zwrócić uwagę, to także pozostałe parametry finansowe, jak EBITDA, którą udaje nam się utrzymać w jeszcze lepszym tempie niż same przychody. Przychody w drugim kwartale znaczy w ostatnich 12 miesiącach, wliczając w to drugi kwartał 2025, wyniosły aż 761 milionów. Mówimy tutaj warto zwrócić uwagę, o ostatnich 12 miesiącach, tak żeby łatwo było porównać, przygotowaliśmy takie ujęcie LTM. Podobnie EBITDA wyniosła w ujęciu ostatnich 12 miesięcy 214 milionów złotych. Zysk netto ma jeszcze lepszą dynamikę, taką CAGR, jest to aż 37%, podobnie jak środki pieniężne aż 41%. Tutaj też będzie pewnie Robert chciał w swojej części skomentować sprawę dotyczącą zysku netto. Warto zwrócić uwagę na tam pewne funkcje tego zysku netto związane z choćby obsługą odsetek, ale tu nie będę może spoilerował i zostawię to miejsce Robertowi. A więc cały czas utrzymujemy bardzo solidne tempo wzrostu wszystkich tych parametrów. No i jest to coś, co na pewno nas wyróżnia na rynku. Podsumowując, 30-40% tempo wzrostu najważniejszych KPI finansowych, 400 000 klientów na całym świecie. To jest też ważne, że ta baza rośnie i ponad 215 milionów wolnych przepływów środków z działalności operacyjnej. To są fakty, na które na pewno warto zwrócić uwagę, które tutaj pokazują zdrowe fundamenty naszego biznesu. I oddaję głos Robertowi, który więcej Państwu opowie o samej części finansowej i właśnie zwróci uwagę na te szczegóły. Dziękuję. Tak, dziękuję Kuba za ten wstęp. W dalszej części zaczniemy od przedstawienia globalnych wyników grupy, a następnie przejdziemy już przez poszczególne segmenty grupy. Miniony kwartał był rekordowy zarówno pod względem nominalnej wartości przychodów oraz zysków grupy. Po raz pierwszy przekroczyliśmy 200 milionów złotych kwartalnych przychodów. EBITDA wyniosła ponad 70 milionów złotych w samym drugim kwartale. Ten kwartał był również rekordowy pod względem tempa wzrostu, prawie 40% wzrostu przychodów rok do roku oraz równo 70% wzrostu zysku EBITDA w stosunku do analogicznego kwartału zeszłego roku. Oczywiście istotny wpływ na tę dynamikę miało przejęcie spółki Shopper. Jest to pierwszy kwartał, w którym przez wszystkie 3 miesiące konsolidujemy w całości wyniki Shoppera,
ale oczywiście oprócz wzrostu poprzez wynikającego z przejęcia Shoppera, bardzo istotnym czynnikiem wzrostu w minionym kwartale był oczywiście wzrost organiczny. Tutaj na tym slajdzie przedstawiłem Państwu wyniki spółki w takim układzie like for like, w którym do okresu bazowego dodałem również wyniki Shoppera, który nie był konsolidowany w zeszłym roku, tak żeby pokazać taki czysto organiczny wzrost. Jeżeli chodzi o całą grupę, około 15% wzrostu przychodów. Tu też zwracam uwagę, iż dla pełnej porównywalności również wyłączyłem największego klienta segmentu Vercom, który w dość istotny sposób zaburzał tempo przychodów, w szczególności w zeszłym roku, a jednocześnie był to klient hurtowy o bardzo niskiej marży, co powodowało, iż co bez jego wyłączenia spowodowałoby dość spore zaburzenia w takim prawidłowym obrazie dynamiki wyników spółki. Tym samym rok do roku 14% wzrostu przychodów i widać tutaj mocny efekt dźwigni operacyjnej, ponad 24% wzrostu organicznego, tutaj przypomnę, zysku EBITDA. Można powiedzieć, iż we wszystkich segmentach widzimy podobne trendy, tak? Czyli około 15%, 14-15% wzrostu przychodów i w każdym segmencie dynamika wzrostu EBITDA mocno powyżej 20%. Niemniej największy wpływ, w szczególności w tym kwartale, miał segment hostingu, segment CyberFolks, o którym opowiem w dalszej części prezentacji. Warto oczywiście w zakresie omówienia dynamiki wzrostu zysku omówić zysk netto jednostki dominującej. Tutaj na tym slajdzie przedstawiłem taki bridge obrazujący, iż taki organiczny wzrost każdego biznesu jest podobny jak w przypadku zysku EBITDA, czyli w tym kwartale ponad 2 miliony dodatkowego wzrostu przyniósł segment CyberFolks, około 2 miliony nasz udział 50% w wyniku CyberFolksa oraz bardzo istotny wpływ, blisko 6 milionów zysku netto Shoppera przynależnego CyberFolksowi. Niemniej na poziomie raportowym ten wynik netto jednostki dominującej spadł rok do roku, przy czym przyczyną tego spadku są zdarzenia czy też koszty o charakterze przejściowym, czy też jednorazowym, tak? Czyli z jednej strony koszty one-offowe związane z przejęciami, z restrukturyzacją, która miała miejsce w Shopperze, ale takim głównym czynnikiem są koszty odsetkowe, które wynikają z kredytu, który CyberFolks zaciągnął na zakup 50% akcji Shoppera. Tutaj, tak jak widzieliście Państwo na poprzednim jeszcze slajdzie, w tym kwartale drugim z punktu widzenia czysto EPS-u, czyli tego zysku netto na akcję, w tym minionym kwartale wpływ akwizycji Shoppera właśnie na ten wskaźnik był jeszcze ujemny. Niemniej spodziewam się, iż w bardzo szybkim tempie w ciągu najbliższych kilku kwartałów ten wpływ będzie już pozytywny. Tak? Z jednej strony to wynika z wysokiej dynamiki ponad 20% wzrostu zysku netto w Shopperze, tak? Czyli w każdym kolejnym kwartale spodziewamy się, iż ten zysk Shoppera, który wyniósł 6 milionów, ten przynależny CyberFolksowi, będzie rósł, a z drugiej strony spodziewamy się bardzo radykalnego spadku kosztów odsetkowych. Wynikać to będzie zarówno z generowanej przez nas przepływów, które spowodują, iż to saldo zadłużenia z każdym kolejnym kwartałem będzie maleć, ale też same odsetki mierzone jako stopą procentową również istotnie spadną. Tutaj zwracam uwagę, iż w ramach zapisów umowy kredytowej wartość odsetek, którą zapłaciliśmy w czerwcu, jest pochodną stawki WIBOR-u z marca tego roku, więc jeżeli Państwo śledziliście zmiany w zakresie notowania WIBOR-u, też wczorajszą obniżkę stóp procentowych, o którą warto wspomnieć,
ten poziom WIBOR-u w stosunku do marca, do dnia dzisiejszego dość mocno spadł. To jest bodajże ponad 1 punkt procentowy, co przy naszym zadłużeniu na poziomie około 600 milionów złotych przekłada się na 6 milionów złotych niższych rocznych odsetek. Tak? I w ramach już tej symulacji, którą tutaj Państwu zaprezentowałem, spodziewam się, iż według obecnych stawek WIBOR-u, a nawet nie tyle obecnych, co sprzed tygodnia, koszty odsetkowe kwartalne powinny spaść o 2 miliony w przyszłym roku. Więc już w przyszłym roku spodziewam się, iż ten wpływ Shopera na zysk netto będzie dodatni. To pewnie tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie w zakresie dynamiki zysku netto. Tutaj na tym slajdzie pewnie widzicie Państwo już na konkretnych liczbach dokładnie te efekty, właśnie w szczególności ten wzrost kosztów odsetkowych, kosztów finansowych netto rok do roku, który spowodował, iż ta dynamika zysku netto była w minionym kwartale obniżona. To, na co oczywiście zawsze zwracamy uwagę, to oprócz faktu, iż generujemy wysokie zyski i rosnące, to również jesteśmy biznesem, który ma bardzo dużą zdolność do generowania gotówki, ponad 214 milionów złotych przepływów operacyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I te wysokie przepływy pozwalają nam zarówno inwestować w R&D, w rozwój nowych produktów, o którym też powiemy sporo w dalszej części prezentacji, ale też pozwalają nam komfortowo spłacać zadłużenie, które zaciągnęliśmy głównie na przejęcie spółki Shoper. I co równie ważne, mamy również zapas na to, aby dzielić się naszymi zyskami z akcjonariuszami, czy to w formie dywidendy, czy realizowanych skupów akcji własnych. Tu warto też zwrócić uwagę na poziom zadłużenia grupy, który jest na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale. Tu warto oczywiście też zwrócić uwagę, iż wszystkie nasze spółki, czyli Cyberfolks, Vercom oraz Shopper w drugim kwartale wypłaciły rekordowe dywidendy, łącznie ponad 100 milionów złotych. Więc tutaj widzimy, iż mimo wpłacanych dywidend ten poziom zadłużenia był stabilny, a w kolejnych kwartałach spodziewamy się, iż dość gwałtownie ten poziom zadłużenia zacznie spadać. Tu widzimy też pewną analogię do roku 2022, bo jak Państwo widzicie, wtedy ten poziom zadłużenia był jeszcze zdecydowanie wyższy niż obecnie. Był to moment, w którym dokonaliśmy przejęcia spółki MailerLite, podobnie jak Shopper finansowaną głównie w dużej mierze długiem. I widzimy, jak w szybkim tempie byliśmy w stanie z poziomu zadłużenia około blisko 3,0 mierzonego relacją EBITDA do długu netto, byliśmy w stanie w ciągu niespełna 2 lat zejść praktycznie do zerowego poziomu zadłużenia, właśnie dzięki wysokiej zdolności do generowania gotówki, ale jednocześnie przy mocnym wzroście biznesu. W kolejnych kwartałach spodziewam się, iż będzie wyglądało to analogicznie, tak? Czyli dzięki wzrostom generowanym we wszystkich segmentach, jednocześnie dużym przepływom generowanym przez te biznesy, ten poziom zadłużenia powinien bardzo szybkim tempie spadać. Przechodząc już do poszczególnych segmentów naszej grupy, w pierwszej kolejności przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na segment Cyberfolks, ponad 16% wzrostu przychodów rok do roku oraz imponujące ponad 27% wzrostu skorygowanego zysku EBITDA. Ten segment w tym kwartale może się poszczycić zdecydowanie największymi dynamikami wzrostu, jeżeli chodzi o w szczególności zyski. Tu też zwracam uwagę, że to jest to przede wszystkim wzrost organiczny. Tu w czerwcu, na początku czerwca zrealizowaliśmy przejęcie spółki Hosterion na rynku rumuńskim. Niemniej wpływ tej akwizycji na wyniki
kwartału drugiego był marginalny, gdyż konsolidowaliśmy te wyniki tylko w czerwcu. Tym samym przyniosły nam one dodatkowo niecałe 800 tysięcy złotych przychodów i też niecałe 300 tysięcy złotych zysku EBITDA. Zatem te dynamiki to głównie wzrost organiczny. Co bardzo ważne, ten wzrost ma bardzo trwałe i podtrzymywalne fundamenty, które z dużym optymizmem pozwalają mi patrzeć na kolejne kwartały i kolejne lata, w szczególności w obliczu celów ESOP-owych, które mamy wyznaczone w ramach tego segmentu. Dla przypomnienia 85 milionów złotych EBITDA w tym roku, w przyszłym roku 100, a w roku 2027 115. Dzięki temu, iż ten wzrost jest oparty w dużej mierze na rozwoju produktów, takim jak Now czy Content Delivery Network, który uruchomiliśmy w lutym tego roku i dla którego pozyskaliśmy już około blisko 400 klientów, a także dzięki wdrażanym nowym technologiom, w szczególności opartym o sztuczną inteligencję, jesteśmy w stanie bardzo mocno optymalizować, z jednej strony optymalizować nasz biznes, w jeszcze większym stopniu go automatyzować, ale też dawać bardzo dużo wartości dodanej do naszych klientów, co powoduje, że to ARPU, które generujemy na naszej bazie klientów, mocno rośnie. I oczywiście to, co również już zaczęło przynosić, a zacznie przynosić jeszcze większe korzyści w kolejnych okresach, to synergie z Shopperem. W szczególności zwracam uwagę, iż w tym kwartale minionym uruchomiliśmy już sprzedaż sklepów Shopper na stronie CyberFoxa. Pozyskujemy już tą drogą kilkudziesięciu klientów miesięcznie dla Shoppera, a dzięki mechanizmowi rev-share'owemu zarówno Shopper, jak i CyberFox zyskują na tej współpracy i oczywiście też klienci CyberFoxa, tak, bo mają dostęp do super technologii sklepowej. W ramach jeszcze omówienia tego kwartału też chciałbym przybliżyć akwizycję spółki Hosterion, która już wydarzyła się jakiś czas temu, gdyż to był czerwiec tego roku. Efektywna cena nabycia to około 5,7 miliona euro. Wyniki, tak jak wspominałem, konsolidowaliśmy tylko w czerwcu tego roku. Niemniej można dokonać takiej uproszczonej anualizacji, czyli jeżeli pomnożymy przez 12 wyniki Shoppera, wyniki Hosteriona, to wyjdziemy mniej więcej na te roczne wartości, czyli spółka Hosterion generuje niecałe 10 milionów złotych przychodów i około niecałe 3 miliony złotych zysku EBITDA, zatem spółka została nabyta po relatywnie niewysokim mnożniku, około 7-8 razy EBITDA. Warto też wspomnieć, iż spółka obsługuje ponad 12 tysięcy klientów hostingowych oraz blisko 20 tysięcy domen. Dzięki tej akwizycji bardzo mocno umocniliśmy się na pozycji lidera na hostingowym rynku w Rumunii. Na koniec jeszcze omówienia segmentu CyberFox. Warto wspomnieć oczywiście o rozwoju produktowym. Na poprzedniej konferencji, jeżeli Państwo pamiętają, dość dużą część poświęciliśmy właśnie na rozwój produktowy, na rozwój technologii, rozwój sztucznej inteligencji. Stąd też tu w tym kwartale chciałbym tylko przedstawić, iż w ramach, jako taki mały follow-up tego, o czym mówiliśmy ostatnio, iż chciałbym przedstawić, iż w lipcu uruchomiliśmy już naszą nową platformę hostingową wraz z panelem administracyjnym o nazwie CyberAdmin. To jest to miejsce, gdzie nasi klienci zarządzają usługami, z którego w tym miejscu najczęściej mają styk z naszą firmą, czyli tej swojej codziennej pracy nad stroną internetową, czy nad zawartością swoich serwerów. To właśnie w tym panelu
sterują oni tymi funkcjonalnościami. Dzięki tej platformie to oczywiście nie tylko oszczędności dla nas przyszłe na kosztach licencyjnych, ale też jak gdyby możliwość jeszcze lepszego rozwoju produktowego, właśnie dokładania nowych produktów, większej elastyczności i skalowalności przede wszystkim dla nas, bo tak jak wspominał Kuba, my budujemy cały ten ekosystem rozwiązań i stawiamy na własne rozwiązania właśnie po to, aby być elastycznym i nie być zależnym od żadnego zewnętrznego podmiotu. To tyle, jeżeli chodzi o segment CyberFolksa. Obecnie przejdziemy do segmentu e-commerce, czyli przede wszystkim spółki Shopper. Nim oddam głos Patrykowi oraz Kacprowi, pokrótce tylko przedstawię dynamikę wyników. 16% wzrostu przychodów, czyli podobnie jak w przypadku segmentu CyberFolks, i ponad 23% wzrostu zysku EBITDA, która wyniosła już blisko 20 milionów złotych kwartalnie. Dynamiki podobne jak w pierwszym kwartale i tutaj podobnie jak też w pierwszym kwartale widzimy duży ten efekt dźwigni operacyjnej wynikający z koncentracji właśnie na tych wysokomarżowych usługach jak płatności, usługi logistyczne, czy też bardzo mocno rosnący produkt odpowiedzialny za integracje e-commerce'owe, czyli produkt Apilo, który też jak gdyby obszar tego omnichannelu, czyli sprzedaży w różnych kanałach realizowanych przez naszych klientów, widzimy bardzo duże dynamiki wzrostu. W samym czerwcu GMV naszych klientów generowane na naszej platformie wyniosły już blisko 2 miliardy złotych, czyli w ujęciu rocznym generujemy już ponad 24 miliardy złotych GMV, co czyni nas zdecydowanie największą platformą SaaS-ową e-commerce'ową w Polsce. Pewnie tyle, jeżeli chodzi o liczby. Z chęcią teraz oddam głos Patrykowi. Dziękuję, Robert. Jeszcze raz się przywitam. Dzień dobry, witam wszystkich. Cieszę się bardzo i dziękuję za zaproszenie. No moim zadaniem będzie tutaj opowiedzenie troszeczkę na temat tego, co w kategorii produktu się dzieje. Cieszę się bardzo, że rozmawiamy akurat dzisiaj i w tym momencie, bo w zasadzie jesteśmy o krok od, jak my to wewnętrznie nazywamy, metamorfozy naszego produktu. W związku z tym mam nadzieję, że nakarmią Państwo oczy wizualnymi aspektami, a mój głos będzie tylko dodatkiem. Więc tak, oczywiście korzystając z tej fali, która powstała po akwizycji Shoppera, która ma bardzo fajne wyniki i bardzo fajnie oddziaływuje na zespół i na to, co się dzieje z brandem, o czym powie Kacper, chcieliśmy tą falę oczywiście wykorzystać i przenieść to też na produkt. I w zasadzie dlaczego to robimy? Naszym celem jest tutaj wzmocnienie postrzegania Shoppera, głównie produktu Shoppera, jako solidnego i profesjonalnego rozwiązania. Widzimy, że tutaj bycie market liderem potrafi też rozleniwić i my absolutnie tutaj nie chcemy iść w tym kierunku, wręcz przeciwnie. Chcemy ten produkt jeszcze bardziej wzmocnić i wierzymy, że to pomoże nam tak jakby stymulować wyniki w dwóch kierunkach, czyli z jednej strony od strony merchanta pozwoli uwierzyć jemu jeszcze bardziej w nasz produkt, co powinno skutkować oczywiście niższym churnem, ale też dla nas perspektywistycznie na przykład wzrostem ARPU, bo do produktu, do którego jest zaufanie, wiadomo, że chętniej od takiego produktu czy takiego brandu kupuje się kolejne funkcjonalności, kolejne produkty. Z drugiej strony bierzemy, że dobrze wyglądające sklepy naszych klientów jako dobra wizytówka, to jest oczywiście większy ruch, większa sprzedaż, większe GMV dla nas. Teraz przejdę może do tego, w jaki sposób sobie to wyetapowaliśmy, dlatego że klient jest oczywiście u nas w centrum, to zaczynamy od tej metamorfozy od strony klientów i tutaj od razu za cel postawiliśmy sobie zupełne przeprojektowanie, czy w zasadzie zbudowanie od zera tej części prezentacji, z której korzysta merchant, czyli my to wewnętrznie nazywamy szablonami, możemy to nazywać skórkami,
to jest ta część, którą widzi na koniec kupujący, czyli konsument, który robi zakupy u naszych merchantów. I tutaj oczywiście odgórnym celem było to, i z tym też wracali do nas merchanci, że oni oczekują jakby piękności, co oczywiście wiemy, że jest dosyć trudne do zmierzenia. Natomiast tutaj zbudowaliśmy sobie wewnętrznie taki design house, zbierając talenty wewnątrz Shopera. Zatrudniliśmy też do tego partnera z Krzemowej Doliny, partnera, który do tej pory budował najbardziej popularne skórki dla Shopify'a i wspólnymi siłami stworzyliśmy tutaj całe takie portfolio, z którego za chwilę merchant będzie mógł korzystać. I tutaj teraz przeprowadzę Państwa przez to, jak to za chwilę może wyglądać. To jest oczywiście, my jesteśmy aktualnie w procesie już jakby bardziej technicznym, czyli wdrażania tego, co tutaj prezentujemy. Ważne dla nas było to, żeby skórki prezentowały maksymalnie wysoką jakość. W kontekście porównywania się do konkurencji czy konkurencji globalnej absolutnie nie chcieliśmy sobie pozwolić tutaj na żadne kompromisy i mam nadzieję, że to Państwo dostrzegacie. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu. Moje doświadczenie pochodzi z domeny designu, więc tutaj też uważam, że jestem w stanie dobrze to ocenić i jestem bardzo zadowolony z tego, jakie wyniki zespół designowy nam tutaj zaprezentował. Także jeszcze troszeczkę przedstawię. Tak jak widzicie Państwo, jesteśmy gotowi w zasadzie na każdą branżę. Takim ważnym krokiem, czy ważną różnicą, którą tutaj wprowadziliśmy w tym naszym procesie, jest to, że przestaliśmy rozróżniać te szablony jako szablony branżowe, a poszliśmy raczej w taki podział w kontekście ilości produktów i SKU, które ma klient. To zmienia tylko tyle, że my widzimy, że klienci, zresztą korzystając z naszego edytora, który też za chwilę pokażę, klienci są w stanie bardzo dobrze dopasować wybraną skórkę do swojego brandu. W związku z tym to nie skórka musi być dopasowana do brandu, tylko skórka musi być dopasowana do ilości produktów, które merchant chce pokazać. Myślę, że ten przykład, który teraz Państwo widzicie, jest bardzo dobry. To jest przykład dla merchanta, który ma większą ilość SKU do zaprezentowania. Tak jak widzicie tutaj ten komponent prezentacji branż, czy duże rozwijane menu, to jest, czy chociażby wyszukiwarka, to jest coś, czego tacy merchanci, którzy mają więcej produktów w swoim asortymencie, wymagają. Mniej tutaj jest takich elementów storytellingu i my zastosowaliśmy ten podział, gdzie merchant tak w zasadzie określając nam, jak duży jest jego asortyment, będzie mógł w stanie wybrać to, co jemu odpowiada i za chwilę dopasować tą skórkę już do swojej branży. Także tutaj odchodzimy też od nazewnictwa tych szablonów fashion czy coś takiego. Chcemy, żeby one naprawdę były dostępne dla każdego. I teraz to, co jeszcze tak w ramach uzupełnienia, aby to osiągnąć, musieliśmy tak na dobrą sprawę zbudować kilkanaście wewnętrznych marek, które posłużą jako takie marki demonstracyjne. To, co jest bardzo ciekawe i czym się też chcemy podzielić, to to, że w zasadzie cały content, który Państwo widzieliście przed chwilą i to, co widzicie teraz, ten content, czyli te asety, fotografie, zdjęcia produktów generuje AI, czyli tutaj jest też ten taki nasz krok w kierunku upraszczania tego i wykorzystywania sztucznej inteligencji do czegoś, do czego do tej pory, jak Państwo pewnie sobie wyobrażacie, aby przygotować taką sesję zdjęciową, jaką widzimy tutaj, merchant tak na dobrą sprawę musiał zatrudnić sztab ludzi odpowiedzialny za fotografię, oświetlenie, staging, przygotowanie tego jedzenia i tak dalej, a wiedząc, że asortyment merchantów się zmienia, to tak na dobrą sprawę był zupełnie odrębny proces u każdego z merchantów. Tutaj chcemy się wspomagać AI, na ten moment zrobiliśmy to dla naszych sklepów demo, natomiast też pewnie Kuba chętnie dopowie na końcu, w jaki sposób my w ogóle widzimy AI w całej organizacji, gdzie możemy wykorzystać potencjał. Uzupełniając, patrzymy na to nie tylko jak na, tutaj chciałbym włączyć to wideo, nie wiem, czy nam się tutaj uda. O, chyba coś się udało. Uzupełniając tylko, my patrzymy również na te szablony jako na pełną interakcję z kupującym, czyli nie jest to coś płaskiego, na co patrzy kupujący, tylko tak jak Państwo widzicie, przeglądanie produktów jest na dobrą sprawę takim swego rodzaju doświadczeniem. I tutaj te wszystkie mikroakcje, mikroanimacje
również będą częścią każdej takiej skórki. To jest tak na dobrą sprawę, już teraz widzimy, że jest standardem na rynku globalnym, w związku z tym nie mogliśmy też sobie pozwolić na to, żebyśmy tutaj odstawali. Pierwsze feedbacki i pierwsze uwagi, jakbym poprosił jeszcze, nie wiem, czy mogę wrócić, dziękuję bardzo. Pierwsze feedbacki od klientów i od partnerów są bardzo pozytywne, także my pracujemy bardzo ciężko, żeby jeszcze w tym kwartale móc pokazać 2 pierwsze szablony. No i tak, przechodząc dalej już może bardziej do funkcjonalności, natomiast nadal wokoło szablonów, przeprowadziliśmy też taki refresh czy odsłonę naszego edytora. Uzupełnię tylko, że edytor to jest to narzędzie, do którego trafia wybrany szablon merchanta i on za pomocą takiego interfejsu przeciągnij, upuść, może ten szablon w zasadzie dowolnie rozbudować i dostosować do swojego biznesu. Tutaj też widzieliśmy potencjał do poprawy tego, uwolniliśmy wizualnie ten szablon od wszelkiego rodzaju takich prostokątnych form, które narzucały nam swego rodzaju ograniczenia. No i dla nas to jest platforma do późniejszych iteracji, czyli w tej chwili jest już dedykowany zespół, który w Shopperze rozwija tylko i wyłącznie tą funkcjonalność, wspomaga całą inicjatywę szablonów, no i tutaj też można powiedzieć, że to jest taki nasz podprodukt, który bardzo mocno bierzemy. Krok drugi metamorfozy, troszeczkę podążając za refreshem tych szablonów, nie mogliśmy też sobie pozwolić na to, żeby zostawić aktualny proces zakupowy, który funkcjonuje. On też w naszej opinii wymagał odświeżenia i troszeczkę poprawy. Jeżeli mówimy o procesie zakupowym, tak tylko tłumacząc, to jest ten proces, w którym po wrzuceniu do koszyka kupujący przechodzi, no i jego celem oczywiście jest zakup tego produktu, a celem merchanta jak najskuteczniejsza finalizacja, czyli jak najmniejsza liczba odrzuconych potencjalnych kupujących, którzy rezygnują. My tutaj pokusiliśmy się o uspójnienie przede wszystkim tego checkoutu z nowymi szablonami, ale przede wszystkim też o taką izolację go od skórki. Widzieliśmy, że nasze poprzednie podejście, które dawało merchantowi bardzo dużą plastyczność i w zasadzie kopiowało również elementy szablonu do tego procesu, mogła wpływać negatywnie na konwersję. To znaczy zasada generalna jest taka, że jeżeli jest tutaj dużo elementów klikalnych, to oczywiście zmniejszamy sobie szansę na to, że użytkownik kliknie w tą właściwy przycisk, czy będzie podążał właściwą ścieżką, a niestety przyciągnie go na przykład zakładka sale, która jest u góry, co bardzo często prowadzi do tego, że do tej finalizacji nie dochodzi. Więc budujemy tutaj również taką platformę, która ma nam służyć do późniejszej iteracji. Wierzymy, że to my i nasze kompetencje i kompetencje dedykowanego zespołu w Shopperze pozwolą nam na optymalizację tego procesu za merchantów, za tych merchantów oczywiście, którzy nie mają in-house'owo takich umiejętności. Tak? Także tutaj myślę, że takim end goalem czy end celem dla nas byłoby oczywiście zwiększenie konwersji u tych merchantów, którzy nie mają tej funkcji u siebie w organizacji. Przechodząc dalej do kroku trzeciego, to już jest ta część po stronie merchanta, czyli tutaj oczywiście chcielibyśmy też odświeżyć to doświadczenie, które mają kupujący. I tutaj myślę, że największa taka rewolucja, którą chcemy osiągnąć, jest to, że przestaliśmy projektować ten panel dla wszystkich, tylko w tej chwili odrabiamy zadanie domowe i staramy się bardzo dobrze zrozumieć, jakie to persony czy funkcje w każdej małej organizacji naszego klienta korzystają z tego. Tutaj jako przykład możemy sobie wyobrazić właściciela sklepu, on powinien widzieć zupełnie co innego na dzień dobry, gdy otwiera komputer z nami i wieczorem go zamyka, niż na przykład osoba, która pracuje na magazynie. I tutaj mamy takie podejście znowu bardzo izolowane, czyli projektujemy dla tych konkretnych person po to, żeby one osiągały, wykonywały tą swoją pracę i osiągały wyższą operacyjność dużo szybciej i skuteczniej, więc to jest nasz taki odgórny cel. No i tutaj oczywiście stawiamy sobie poprzeczkę jakości bardzo wysoko. Wierzymy oczywiście, że wysoka ocena jakości produktu Shoppera znowu pomoże nam zbudować to zaufanie, które potem możemy wykorzystywać do różnego rodzaju upselli i zwiększania adopcji naszych dodatkowych funkcjonalności. Teraz może przejdę przez takie kluczowe inicjatywy, czyli
zamykam tą część metamorfozy. Bardzo duży projekt, nad którym już pracujemy, to jest projekt cross-borderowy. Widzimy, że już dzisiaj w Shopperze są merchanci, którzy sprzedają w modelu cross-borderowym. Staramy się na ten moment bardzo dobrze ich zrozumieć. Wybraliśmy sobie grupę 1000 merchantów, z którymi pracujemy blisko, badamy ich potrzeby. Celem jest zbudowanie tutaj najlepszego rozwiązania cross-borderowego w Europie. Uważamy, że to my jako liderzy rynku mamy mandat do tego, żeby zrobić to dobrze. Jesteśmy też Europejczykami, znajdujemy się w centrum Europy, więc uważamy, że to my możemy ten cross-border zbudować dużo skuteczniej niż na przykład globalni nasi konkurenci. Tutaj też wykorzystujemy potencjał AI, czy to do płynnych tłumaczeń, czy do wzbogacania tego feedu produktowego. Widzimy, że potencjał cross-borderu jest potężny, jest bardzo duża grupa merchantów, która chciałaby sprzedawać poza Polską, natomiast po pierwsze nie potrafi wybrać rynku, po drugie ta bariera przygotowania tej odsłony na rynek, którego nie znamy, jest nadal bardzo duża, w związku z tym pozwalają sobie na to tylko większe organizacje albo organizacje, które mają kapitał na to, żeby to zlecić. My chcemy to zmienić, chcemy zbudować narzędzia, za pomocą których merchant w zasadzie kilkoma kliknięciami będzie mógł wprowadzić swój asortyment na rynek, który mu zasugerujemy, no i automatycznie będzie prowadzić to oczywiście do zwiększenia GMV tego merchanta. Kolejna inicjatywa to analityka i raporty. Tutaj też widzimy, że to narzędzie, które mamy do tej pory, nie jest wystarczające dla merchantów, co nas bardzo cieszy, bo pokazuje nam, że merchanci chcieliby podejmować decyzje świadome. Decyzje świadome to są takie, które są poparte danymi. W związku z tym też tutaj można powiedzieć, projektujemy to zupełnie od nowa. Zbudowaliśmy wewnętrzny zespół, budujemy go nadal. Zespół odpowiedzialny za big data. Konsolidujemy wszystkie dane od wszystkich merchantów w jedno miejsce, wykorzystujemy też sztuczną inteligencję, żeby uczyć się i tak naprawdę edukować merchantów podobnych do siebie w późniejszych krokach. To też przygotowujemy w modelu platformy, czyli przygotowujemy to jako narzędzie, w której tak na dobrą sprawę wszystkie nasze produkty z grupy w którymś momencie mogłyby osadzać swoje funkcjonalności raportowe, czyli to nie będzie tylko analityka dla sklepu, ale też analityka pochodząca na przykład z Apilo, pokazująca całkowity rozkład zakupów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chyba pozostaje mi się podziękować. Ja chętnie odpowiem oczywiście na pytania na końcu. Bardzo dziękuję jeszcze raz i Kacper, zapraszam Ciebie. Dziękuję. Dziękuję Patryk. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę podzielić się tymi inicjatywami, które w marketingu realizujemy, a robimy bardzo dużo. Te inicjatywy, które obecnie się dzieją, mają na celu przede wszystkim lepsze wsparcie sprzedaży i lepsze wsparcie działań wzrostowych całej grupy. Oprócz tego poprawę efektywności operacyjnej oraz lepszą ekspozycję kluczowych przewag konkurencyjnych i mocne repozycjonowanie Shoppera w segmencie dużych e-commerce. No i w związku z tym w najgorętszy sezon sprzedażowy zarówno dla nas, jak i dla naszych sprzedawców wchodzimy z nową, odświeżoną stroną internetową. Możecie sobie ją Państwo zobaczyć, już jest od kilku dni live. Jest to nasza główna strona shopper.pl, także zachęcam, żeby się w wolnej chwili zapoznać. Chcieliśmy mocno zredefiniować to, jaką marką jesteśmy. Wypracowaliśmy sobie taki archetyp trenera sportów drużynowych, który pokazuje, że Shopper to odważny, innowacyjny lider na rynku, który buduje i wspiera sukcesy klientów. Podkreślamy przy tym mocno sukces nas jako marki Made in Poland, ale również naszych przedsiębiorców, którzy to stąd prowadzą właśnie swoje biznesy, czy to w Polsce, czy to za granicą i potrafi się elastycznie dopasować do potrzeb różnych grup, łącząc taką przyjazność, też to, co o tym Patryk mówił w kierunku tego, jak rozwijamy nasz produkt, dostosowujemy szablony do potrzeb klientów, z taką dojrzałością i ekspertyzą, kiedy to wspieramy tych klientów w realizacji ich celu. Tworząc nową stronę, zależało nam, żeby poprawić doświadczenie klienta w kluczowych punktach styku, w miejscach, gdzie zarówno pojawiają się nowi użytkownicy, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z e-commerce, jak i nasi stali klienci, którzy logują się do naszego systemu i chcą przy okazji tego procesu zobaczyć, co nowego dzieje się w Shopperze, jakie mają nowe możliwości w obrębie skorzystania z rozwiązań z naszego ekosystemu.
Strona lepiej odzwierciedla naszą strategię, bardziej eksponuje przewagi konkurencyjne i upraszcza nawigację, tak żeby klienci mogli lepiej i szybciej dotrzeć do kluczowych stron i informacji o produkcie, o szablonach, w tym nowych szablonach. Wokół tego będzie się też w najbliższym czasie dużo działo, ale również całą społeczność marki i ekosystemu partnerów, co jest naszym bardzo silnym wyróżnikiem i przewagą konkurencyjną. Tak samo jak strona Shopper Premium, którą bardzo mocno eksponujemy zarówno na stronie głównej, jak i przebudowaliśmy i odświeżyliśmy cały wizerunek tej marki produktowej, która w Shopperze już od kilku lat funkcjonuje i dalej ją rozwijamy o nowe treści i historie klientów. Stworzyliśmy w marketingu dedykowaną komórkę w dziale wzrostu, która jest dedykowana właśnie zarówno rozwojowi strony, Shopper Premium, oferty, komunikacji i kontentu, ale też działań i kampanii, które mają na celu docierać i pozyskiwać efektywnie większych klientów. Tutaj widzimy bardzo mocno, że po analizach mamy tutaj bardzo duże pole do wzrostu, także efektywnie staramy się te działania zintensyfikować, żeby jak najwięcej być w stanie tych klientów pozyskać. Realizujemy współprace kontentowe, czy to z e-commerce managerami w formie webinarów, eventów, bierzemy udział w podcastach, tak aby jeszcze skuteczniej docierać do tych decydentów w większych e-commerce'ach i budować ekspozycję Shoppera właśnie poza tym obszarem małych i średnich sklepów. Już na dniach wydajemy też bardzo duży raport, który będzie do pobrania dla wszystkich chętnych, który będzie bardzo mocno skupiony na temat tego, jak zwiększyć sprzedaż w ostatnim kwartale tego roku. Będzie to bazowało bardzo mocno na danych, które no, są jakby unikalnymi danymi, do których mamy dostęp, którymi możemy się pochwalić, które będą dedykowane zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych sprzedawców. Naszym bardzo dużym wyróżnikiem, jak wspominałem wcześniej, na tle konkurencji jest budowana od ponad 20 lat społeczność e-commerce. Społeczność, dzięki której możemy budować silne relacje z klientami, z partnerami, z osobami, z którymi współpracujemy, z innymi markami na rynku. Jest ona bardzo mocno pomocna, kiedy mówimy o lojalizacji klientów, o działaniach, które mają zapobiegać churnowi, czy efektywniejszemu jakby cross-sellu wszystkich usług z grupy Cyberforce. I przy okazji, kiedy mamy perspektywę i możliwości rozmawiania z tymi klientami częściej face to face, to też jeszcze łatwiej jesteśmy w stanie pozyskiwać feedback i informacje, które pomagają nam jeszcze lepiej rozwijać nasz produkt. Za 2 tygodnie organizujemy kolejną edycję naszej konferencji Shopper Lab, na której wystąpią nasi eksperci oraz klienci. Ostatnio na scenie gościliśmy lidera w swojej kategorii mebli dziecięcych Lano Meble, który w mniej niż rok wszedł dzięki współpracy z Shopperem i jednym z naszych partnerów na 8 rynków zagranicznych. W tej edycji również planujemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak zrobić rekordową sprzedaż w Q4 i jak jeszcze efektywniej prowadzić biznes z wykorzystaniem Shoppera. I swoje wystąpienia będą miały 3 sklepy, liderzy w swoich kategoriach, Płytki Łazienki.pl, DAK oraz Doppelherz, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, jak w swoich segmentach efektywnie realizować biznes e-commerce'owy. Będzie to również czas na ogłoszenie kolejnych nowości, jakie planujemy w ramach całego produktu Shoppera. Tutaj po prawej stronie w tym prostokącie miało być wideo, natomiast z tym wideo podczas webinarów zawsze są jakieś wyzwania technologiczne, także jeżeli by Państwo byli zainteresowani zobaczeniem, jak to wygląda, to na naszym YouTubie, o którym zaraz 2 słowa powiem, na samej górze praktycznie w najnowszych filmach jest wideo pokazujące, jak ta konferencja wyglądała i co planujemy w najbliższym czasie dla klientów zorganizować. Tak jak wspominałem, rozwijamy bardzo mocno te efekty, czy zależy nam, żeby rozwijać te efekty sieciowe i budować relacje z rynkiem i z naszą społecznością, dlatego tą społeczność też mocno aktywizujemy w ramach kanałów online. Wierzymy bardzo mocno w Shopperze, że dobrze opowiedziane historie klientów są bardzo silnym wyróżnikiem na rynku, który zwłaszcza teraz w dobie generatywnej sztucznej inteligencji jest jakby kluczowy, dlatego pokazujemy kolejne historie naszych klientów, stawiamy na mocny storytelling, na prawdziwe historie, które klienci opowiadają nam, dzieląc się tym, jak rozwijają swój biznes, jak weszli do e-commerce'u i też jak my jako Shopper pomagamy im ten biznes dalej rozwijać. Mocno inwestujemy właśnie w wideo, rozwijamy nasz sam kanał na YouTubie, obecnie przebiliśmy już 10 000 subskrybentów, stając się tym samym największym kanałem, jeżeli chodzi o firmy z tego segmentu na YouTubie w Polsce.
Jest to również działanie, które pełni funkcję wspierającą działań akwizycyjnych klientów i budowanie ekspozycji w tym kanale na konkretne segmenty potencjalnych klientów. I również wraz z partnerami aktywizujemy mocno nasze grupy na Facebooku, które są dla klientów bardzo ważną formą kontaktu zarówno z naszym działem wsparcia, jak i również miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami Shopera oraz partnerami, którzy również w tych dyskusjach są bardzo aktywni i uczestniczą. No i na koniec dużą częścią naszej społeczności są również partnerzy. Posiadamy obecnie chyba największą część partnerską w Polsce i nam zależy bardzo mocno, żeby tych partnerów, maksymalnie wspierać w ich działaniach. Uruchomiliśmy cykl spotkań edukacyjnych Partner Up dla partnerów. Jest to taka forma warsztatów, które organizujemy w naszych biurach. Rozwijamy tam kompetencje partnerów, szkolimy ich z nowych technologii, rozwiązań Shopera, staramy się wyposażyć w rynkowe know-how, ale też od nich się bardzo mocno uczymy. Partnerzy, byliśmy na takim pierwszym spotkaniu, partnerzy odwiedzili bardzo licznie naszą główną siedzibę i biuro w Krakowie, gdzie takie pierwsze spotkanie się odbyło. Planujemy już kolejne, żeby też tych inicjatyw marketingowych z partnerami, właśnie webinarów, eventów, konferencji, jak najwięcej zrobić i pomóc też naszym partnerom nagłośnić sukcesy ich klientów, bo wierzymy, że bardzo mocno dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie zwiększyć dynamikę wzrostu i pozyskiwać jeszcze bardziej wymagających klientów, których właśnie we współpracy z takimi partnerami jesteśmy w stanie pozyskać. Ode mnie byłoby to tyle, także dziękuję bardzo Państwu za uwagę i oddaję głos dalej do studia. Dzięki, Kacper. Teraz przeszlibyśmy do segmentu Vercomu, aczkolwiek z uwagi na fakt, iż dosłownie tuż przed naszą konferencją również na łamach strefy inwestorów miała miejsce konferencja z Krzyśka Szyszki i Łukasza Szałaśnika i Tomka Pakulskiego właśnie na temat spółki Vercom, więc pozwolę sobie bardzo szybko przejść przez najważniejsze informacje. Oczywiście odsyłam do konferencji, również polecam, aby obejrzeć sobie, jest dostępna również czy będzie dostępna na YouTube konferencja Vercomu i można sobie odsłuchać, jeżeli Państwo nie mieliście okazji uczestniczyć. Przychody, wzrost rok do roku organiczny ponad 12%. Podobnie jak w innych segmentach, mocny efekt dźwigni operacyjnej, koncentracji na wysokomarżowych usługach, w efekcie czego dynamika zysku EBITDA ponad 21% rok do roku. To, na co warto zwrócić uwagę tutaj w ramach segmentu Vercom, w ramach rozwoju biznesu, to przede wszystkim mocny nacisk na technologię RCS, stanowiącego następcę SMS-a w swych funkcjonalnościach, wychodzących nawet dalej w stosunku do tego, co mamy w komunikatorach typu OTT jak WhatsApp czy Viber. Dzięki tej technologii możliwe jest dalece bardziej zaawansowane wykorzystanie właśnie technologii mobilnych, nie tylko w zakresie samej komunikacji jednostronnej, ale przede wszystkim tej komunikacji konwersacyjnej, dwustronnej, łącznie z zawieraniem transakcji czy dokonywaniem płatności, ale tak jak mówię, pewnie tutaj odsyłam do konferencji Vercomu, gdzie tych szczegółów zostało podane zdecydowanie więcej. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że ten produkt bardzo mocno się rozwija. Mamy już ponad 100 zarejestrowanych klientów, którzy aktywnie korzystają z tej usługi i tutaj widzimy naprawdę duże i znane brandy polskie i zagraniczne. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Vercom już od jakiegoś czasu bardzo mocno stawia na partnerstwa. W szczególności mówimy to o partnerstwie z Microsoftem dzięki umieszczeniu naszej platformy MessageFlow, która odpowiada za tą komunikację wielokanałową na Microsoft Azure. Pozyskujemy bardzo ciekawych, globalnych klientów, których, co bardzo zaskakujące, pewnie nawet dla Państwa te nazwy mogą być dość mało znane, tak jak
przynajmniej dla mnie, ale widzimy, jak duże są to podmioty, tak, które często wielokrotnie przekraczają nawet naszych największych obecnych klientów. To pewnie tyle, jeżeli chodzi o przejście przez nasze segmenty. Tradycyjnie chciałbym również podzielić się naszymi działaniami w zakresie dystrybucji zysków do akcjonariuszy. W tym miejscu pewnie spróbuję od razu odnieść się do pytań, które zauważyłem na czacie. I oczywiście konferencja inwestorska bez pytania o dywidendę byłaby konferencją straconą, więc jak gdyby zaczynamy oczywiście od dywidendy. Dla przypomnienia, w czerwcu tego roku wypłaciliśmy rekordową dywidendę w Cyberfolksie, 2 zł na akcję. Oczywiście w kolejnych latach zamierzamy kontynuować naszą dotychczasową politykę dywidendową, czyli czyli nie tylko chcemy dalej wypłacać dywidendy, ale również ta dywidenda powinna z roku na rok rosnąć. Padło też pytanie, czy potencjalnie nie rozważamy wypłaty dywidendy w trybie częstszym niż roczna. Chciałem powiedzieć, że pewnie na ten moment jeszcze nie rozważaliśmy takiej opcji. Ona też wynika trochę z pewnej mechaniki Cyberfolksa jako struktury holdingowej. To też znaczącą część wpływów, które Cyberfolks jednostkowo jako Cyberfolks SA generuje, pochodzi z dywidend od naszych jednostek zależnych, jak Vercom czy Shopper. To też jak gdyby w jakimś stopniu, też jak Państwo widzieli w tym roku, ta nasza dywidenda, którą wypłacamy do naszych akcjonariuszy, następuje bezpośrednio po tym, jak otrzymujemy dywidendę od naszych spółek córek, czyli od Vercomu i od Shoppera, skąd też trochę też z przyczyn technicznych raczej spodziewam się, iż pozostaniemy przy tym mechanizmie rocznym. Dodatkowo w tym roku, tak jak zdecydowało walne, planujemy przeprowadzić skup akcji własnych o wartości do 10 milionów złotych. Tak jak wspominaliśmy, celem tego skupu akcji własnych jest pozyskanie akcji na potrzeby programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów. Bym powiedział, że to pewnie jeden z ostatnich takich dużych, przynajmniej w tej perspektywie ESOP-owej, skupów, gdyż ta liczba akcji, którą zamierzamy pozyskać w drodze tego skupu, w pełni jak gdyby wypełni nasze zapotrzebowanie na realizację tego programu ESOP-owego, który jest przewidziany jeszcze przez kolejne 3 lata. Tak jak wspominałem we wcześniejszej sekcji poświęconej Cyberfolksowi, naprawdę z bardzo dużym komfortem podchodzę do wyników nie tylko tegorocznych, ale też przyszłorocznych, jeżeli chodzi o dowiezienie tych celów i tym samym realizację programu ESOP-owego. Co do momentu realizacji, tu jeszcze nie zapadły decyzje, ale spodziewam się, że sam skup odbędzie się bliżej końcówki roku, najprawdopodobniej w listopadzie. Wydaje mi się, że też odpowiedziałem na większość tych pytań, które widziałem odnośnie dywidendy i skupu akcji własnych, więc możemy już przejść do podsumowania, nim przejdziemy do sekcji pytań. Tak jak wspominaliśmy, już jesteśmy liderem w CE, jeżeli chodzi o technologie e-commerce'owe. Chcemy jeszcze bardziej umacniać tą naszą pozycję. Zakładamy bardzo mocny rozwój produktowy, duże inwestycje w R&D. To, co dała nam też akwizycja Shoppera, to jest bardzo duży budżet łączny, jaki jesteśmy w stanie poświęcić na R&D. W ramach grupy przewidujemy już blisko, czy już teraz wydajemy blisko 40 milionów złotych właśnie na rozwój produktowy, w szczególności skoncentrowany
w szczególności skoncentrowany na sektorze e-commerce i wokół tego sektora e-commerce zamierzamy się koncentrować i dalej tą naszą grupę budować. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o część prezentacyjną. Z chęcią opowiemy Państwu na wszelkie pytania. Bardzo dziękuję za prezentację interesującą. Podoba mi się, że pokazaliście Państwo dzisiaj więcej tej części produktowej Shopera. Myślę, że to bardzo cenne informacje, pokazać jakby jak podążacie za klientem, zwiększacie jego doświadczenie, podnosicie tą jakość, co oczywiście, jak pokazaliście już wielokrotnie, ma przełożenie ostatecznie też na wyniki finansowe spółki. A tych wyników gratuluję. Gratuluję po raz kolejny przekroczenia oczekiwań rynku, no ale przed Wami kolejny kwartał, najważniejszy okres w roku, czyli 4. kwartał właśnie. Wydaje mi się, że jesteście do niego jako cała grupa, historycznie rzecz biorąc, najlepiej przygotowani. Jak to wygląda? Czego się po tym 4. kwartale spodziewacie i od strony spółki, i od strony rynku? To może ja odpowiem. Tak, dziękuję bardzo za to pytanie i dziękuję za te gratulacje. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego kwartału, bo ten kwartał jakby szczególnie w branży e-commerce'owej, w handlu jest po prostu silny z uwagi na nadchodzący koniec roku, święta i duże zakupy w tym okresie. Zarówno Vercom, wprowadzając nowe technologie jak kanały RCS, czy choćby wspomniana przez Roberta współpraca z Microsoftem, choć tu bardziej pewnie to pierwsze mocno wspomoże tych już naszych istniejących klientów. Shopper, no to chyba już nie ma co powtarzać, jak dużo tutaj przygotowujemy dobrych rozwiązań, dobrych narzędzi i dobrych produktów dla klientów. W Cyberfolksie akurat może ten kwartał, on jest też zawsze najlepszy, natomiast no, tutaj mniejszy jest udział handlu, ale równie mocno pracujemy i przygotowujemy się do tego, aby ten sezon żniw, można powiedzieć, obsłużyć jak najlepiej. Myślę, że warto zwrócić uwagę też na ruchy kadrowe, które się dzieją w naszej grupie w tym roku. Myślę, że rekordowa liczba talentów pojawiła się pod naszym dachem. Budujemy taki dream team w każdej ze spółek, jeżeli chodzi o ekspertów, o talenty i tu może nawet nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, dlatego że jest ich bardzo dużo. Jesteśmy z tego wzmocnienia kadry szczególnie dumni, no, patrząc po Shopperze. Jest Patryk Pawlikowski odpowiedzialny za produkt, mamy Pawła Lewkowicza odpowiedzialnego za wszystkie związane rzeczy ze sferą konsumencką, mamy Miłosza Klimka odpowiedzialnego za design, mamy Adriana Słowika odpowiedzialnego za cały obszar R&D, mamy Łukasza Bałca, który odpowiada za AI, więc tutaj naprawdę świetnie, myślę. To nie jest tak, że my się teraz przygotowujemy do tego 4. kwartału. My tę pracę rozpoczęliśmy w marcu, więc dziś czujemy się przygotowani na pewno. Bardzo dziękuję. To jeszcze jedno pytanie do Pana, Panie Jakubie, bo powiedział Pan, budujemy platformę, która staje się sercem cyfrowej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej. Hosting, bezpieczeństwo, e-commerce i AI łączymy w jedną całość, by nasi klienci od najmniejszych firm po duże organizacje mogli rosnąć razem z nami. I tu pytam o fuzję i przejęcia. Czego w tym ekosystemie jeszcze Państwu brakuje? Pewnie brakuje nam spółek z tego, bo patrząc na portfolio produktowe, to naprawdę komfortowo się z tym czujemy, odnosząc się do tych pierwszych slajdów, gdzie pokazujemy ten ekosystem produktowy, który mamy. Pewnie gdyby jakieś dedykowane spółki analityce danych, czy jakichś takich fajnych narzędzi AI-owych się trafiły, to chętnie byśmy na nie zwrócili uwagę. Natomiast jeszcze bardziej pewnie interesuje nas ekspansja geograficzna, więc jeżeli jakieś spółki
działają w tym obszarze na rynkach, na których my jesteśmy zainteresowani tą ekspansją, czyli szczególnie tutaj w grupie Shopper czy Cyberfolks, rynkach Europy Środkowej, no to pewnie na takie spółki bardzo chętnie patrzymy i bardziej się im przyglądamy, analizujemy, jaki jest potencjał ich przejęcia. Dobrze, bardzo dziękuję. To przejdźmy do kwestii Shoppera. Chyba tu pytanie do pana Patryka. Jeden z naszych widzów pisze: fajnie, że pokazaliście zmiany w Shopper, widać pozytywną energię. Kiedy te zmiany, o których pan Patryk mówił, trafią na produkcję? Dziękuję za pytanie. Widzę, że ktoś bardziej techniczny pyta, bo pyta o produkcję. To wszystko to, co pokazaliśmy, nad tym pracujemy już teraz. Cele wizualne w kontekście szablonów sklepów materializują się dosłownie dzisiaj i celem naszym kwartalnym jest to, by do końca kwartału klienci zobaczyli pierwsze efekty tego. Natomiast na wszystko tutaj musimy patrzeć jak na proces, dlatego że to, co widzimy na końcu, jest oczywiście produktem i wizualizacją, ale to, o czym Kuba powiedział, czyli metamorfoza organizacyjna, o której w zasadzie nie mówiliśmy, jest też przepotężna. Tutaj już nie chodzi tylko o nowy talent, ale ogólnie o to, w jaki sposób to oprogramowanie będziemy wytwarzać. I to oczywiście troszeczkę nas kosztuje na początku. Więc my tutaj, tak jak nie wiem, żołnierze na froncie, musimy się najpierw przegrupować, to już mamy za sobą. Myślę, że doskonale wszyscy rozumiemy, co chcemy osiągnąć, jak wysoko sobie stawiamy poprzeczkę i ambicje. I teraz to realizujemy. Także szablony już za chwilę. Myślę, że pierwsza analityka i raporty już za chwilę i nawet będziemy w stanie już to pokazać na naszym kolejnym evencie, o którym Kacper wspominał. Także no tutaj pewnie ciężko mówić o konkretnych datach, natomiast Q3 i Q4 na pewno będziemy widzieć to, o czym ja mówiłem, tak? No i oczywiście chętnie na kolejnych spotkaniach możemy się dzielić tym, co planujemy dalej. Z całą pewnością, jak rozumiem, te najważniejsze zmiany, które dzisiaj były prezentowane, w tym najważniejszym okresie roku już będą funkcjonować, tak? Tak, no tutaj jest oczywiście jedna trudność. Trudność polega na tym, że jest to najbardziej zajęty okres roku i w kontekście ruchu, ale też w kontekście tego, jak mało czasu merchanci mogą na to mieć. Natomiast mimo wszystko chcemy z tym wyjść do rynku i pokazać ten nowy oddech. Realnie myślimy, że adopcja taka zostanie, że tak powiem, podniesiona od Q1, wtedy, kiedy merchanci będą mieli troszeczkę oddechu i myślę, że też dużo z nich dokonuje takiej autorefleksji, podsumowując sobie rok i bardzo często oczekują pewnego rodzaju odświeżenia, więc my nie tylko chcemy wyjść z tym do klientów nowych, ale też widzimy, że aktualni klienci będą oczekiwać odświeżenia, widzimy też, że klienci, którzy pracują na software'ach konkurencyjnych, też będą tego odświeżenia oczekiwać, więc wydaje nam się, że na Q1 musimy być absolutnie gotowi ze wszystkim na tip-top, tak? Także teraz jest to swego rodzaju proces, my będziemy to wygrzewać, coraz więcej się uczyć, pracując z klientami, to też jest taki aspekt, który zwiększamy u siebie, czyli angażujemy klientów maksymalnie i naszych partnerów do pomocy w wytwarzaniu tego oprogramowania wspólnie, no bo tylko wtedy ono będzie pasować, będzie odpowiadać na potrzeby klienta, jeżeli będziemy z nimi rozmawiać. Także mam nadzieję, że troszeczkę odpowiedziałem. Dobrze, bardzo dziękuję. I kolejne pytanie o Shoppera chyba i do pana Kacpra. Jakie są plany dalszej integracji technologicznej i produktowej z Shopper na drugą połowę 2025 roku, zwłaszcza w kontekście planowanej integracji MailerLite i MessageFlow z Shopper, która według zapowiedzi zarządu Vercom miałaby się zakończyć właśnie w trzecim-czwartym kwartale 2025? Ja mogę chętnie odpowiedzieć. Nie wiem, Kuba, czy chcesz coś dopowiedzieć, jeżeli... Tak, no oczywiście pracujemy nad tym. Jeżeli chodzi o integrację z MailerLite, mamy App Store'a shopperowego, na którym ta integracja będzie udostępniona, natomiast akurat jakby MailerLite jest na tyle dla nas istotnym partnerem strategicznym też w ramach grupy, że będziemy w interesie klienta dbać o to, żeby ta integracja była jak najbardziej automatyczna, czyli nie wymagała od klienta jakichś specjalnych instalacji, żeby to wszystko, co jest w stanie dać MailerLite, mogło dziać się automatycznie.
Ja mogę tutaj tylko dopowiedzieć, że tutaj również fazujemy sobie tą integrację, czyli pierwszy poziom to będzie to, o czym Kuba wspomniał, czyli będzie prezentacja, obecność MailerLite'a w tym naszym App Store, który jest tym zbiorem dodatków. W kolejnych krokach my też w Shopperze w tej chwili posiadamy natywne funkcje, które umożliwiają wysyłanie newsletterów. One naturalnie jakby nie do końca uważamy, że słuszne byłoby rozwijać te same funkcje w obu spółkach. Jeżeli mamy świetne kompetencje w MailerLite, nie powinniśmy tego dublować no i oczywiście nie powinniśmy tutaj wydawać podwójnie na development. Więc w kolejnym kroku widzimy możliwość do zastąpienia części natywnych funkcjonalności dotyczących na przykład wysyłania e-mail marketingu czy pierwszych automatyzacji tymi feature'ami czy funkcjonalnościami, które posiada MailerLite. Więc znowu będziemy to etapować, natomiast tutaj synergia, tak jak Kuba powiedział, jest olbrzymia, no bo w zasadzie każdy merchant, który już świadomie korzysta z e-commerce'u, czyli sięga po narzędzia do generowania ruchu, w zasadzie e-mail marketing i automation jest pierwszym krokiem, tak? Także tutaj ta komplementarność jest potężna. Jasne, bardzo dziękuję. Skoro temat synergii padł, to pytanie do pana Jakuba i pewnie trochę do pana Roberta. Jakie są konkretne, mierzalne efekty synergii, cross-selling, upselling zaobserwowane do tej pory w drugim kwartale 2025? Czy jest coś więcej poza tymi wymienionymi w raporcie? No ja myślę, że przede wszystkim te synergie, które dzisiaj możemy uwypuklić, to jest choćby to, o czym wspominał Robert, czyli że dzisiaj już mamy sprzedaż z poziomu CyberFolksa znaczy sklepy shopperowe są sprzedawane na stronie CyberFolksa. Mamy istotne, dla nas dużo ważniejsze, bo my, proszę Państwa, nie analizujemy tak dokładnie tych synergii, bym powiedział, w sensie my liczymy je jakoś, wyliczamy, widzę, że jest tutaj sporo takich pytań i one, my patrzymy na to w dużo szerszym aspekcie, patrzymy na to, w jaki sposób całościowy know-how technologiczny, przepływ wiedzy, to, że mamy świetny zespół AI-owy w CyberFolksie, który w tej chwili może pracować na rzecz shoppera i wzbogacać funkcje dla klientów, dla merchantów, czy możemy wygenerować przy tej okazji dodatkowe produkty, to są istotne synergie. Natomiast takie stricte mierzenie, ono będzie po pierwsze bardzo trudne, po drugie no, obarczone jakimś błędem, tak? Bo wystarczy, że przesuniemy coś z jednej spółki na drugą i to już pytanie, w którym miejscu to powstanie synergia w CyberFolksie, a w Shopperze wzrosną koszty, czy odwrotnie, więc jakby te pytania są takie, bym powiedział, trzeba patrzeć na dużo szerszy aspekt. My prosimy, żeby zwracać uwagę na ogólne KPI, które prezentujemy. W jaki sposób to kontrybuje do wzrostu przychodów, w jaki sposób kontrybuje to do dynamiki EBITDA, naszej w ogóle konkurencyjności. Tu są prawdziwe synergie, tak? Bo faktycznie kompetencje AI-owe, które w CyberFolksie rozwijaliśmy już od 3 lat, mega są w tej chwili potrzebne w Shopperze. Dużo rozwiązań typu Agentic AI, które za chwilę będą pozwalały klientom w trybie konwersacyjnym konfigurować usługi, ustawiać promocje, zarządzać kampaniami. To są prawdziwe synergie, tak? My naprawdę nie jesteśmy funduszem, który będzie w tej chwili wyliczał jakieś poszczególne wartości i mówił, ok, tak to połączyliśmy, nie wiem, zretugowaliśmy jakiś dział i nie ma tych kosztów. Nie działamy tak. Po pierwsze, nie redukujemy w taki sposób kosztów, tylko patrzymy na to, co jesteśmy razem jako grupa więcej wytworzyć, a tego jest naprawdę bardzo sporo. Wspieramy się sprzedażowo, wspieramy się marketingowo, ale przede wszystkim technologicznie i faktycznie dzieją się te rzeczy cross-sellowe między Vercomem a Shopperem, ale warto mieć na uwadze naprawdę, że każda z tych spółek prezentuje oddzielne dynamiki i oddzielne KPI-e i to wszystko, co robimy, tylko i wyłącznie umacnia te KPI, więc patrzmy na to bardzo proszę całościowo. Jasne, bardzo dziękuję. Wspomniał Robert, pan chyba, że chcesz coś jeszcze dodać, masz jakąś tutaj bardziej taką... Myślę, że dobrze zwrócić uwagę, żeby patrzeć na całość, bo faktycznie są takie mniejsze, jak wspomniałeś, co można pewnie, czyli właśnie te
wzrost pozyskiwanych klientów dla Shopera generowanych przez stronę CyberFolksa, albo fakt, iż nowe domeny dla klientów Shopera są teraz rejestrowane przez CyberFolksa, a wcześniej nie były, ale oczywiście, to kluczowe są te aspekty, o którym właśnie wspominałeś i faktycznie to raczej zalecam, żeby w ten sposób na to patrzeć, a nie przez pryzmat jakichś takich punktowych liczb. Jasne, bardzo dziękuję. Wspomniał Pan, Panie Jakubie, o wykorzystaniu AI w celu rozwoju Shopera i zwiększenia tych synergii przychodowych z całą grupą Shopper. Czy mógłby Pan jeszcze ten wątek rozwinąć troszeczkę, bo tutaj takie pytanie padło. No absolutnie, bardzo chętnie. Jeżeli chodzi o zastosowanie AI, to dzisiaj myślę w spółkach takich, jakie my reprezentujemy, SaaS-owych, technologicznych, jest to absolutny must have, zarówno w obszarze produktowym, tym co my oferujemy klientom, jak i obszarze obsługowym, czyli jakby naszych relacji z klientami, ale też wpłynięcia na jakość usługi czy obniżenie kosztów. I na każdej tej warstwie dzisiaj mamy bardzo zaawansowane rozwiązania. Już dzisiaj, nie wiem, w CyberFolksie można skonfigurować usługę, założyć konto w trybie konwersacyjnym, tak? Czyli nie trzeba tam wyszukiwać, mimo że te panele są bardzo intuicyjne i dbamy o to, żeby były user-friendly, to nadal nie jest to tak proste, jak wpisać załóż mi konto e-mail j.wernicki@cyberfolks.pl i to się już dzieje. Za chwilę tak będzie w Shopperze. Właśnie tu jest ta potężna synergia, że takie kompetencje możemy przenieść do Shoppera i w ten sposób uczynić łatwiejszym dla naszych klientów, szczególnie tych mniejszych, bo ci więksi to może sobie i wolą coś tam wyklikiwać, ale ci mniejsi będą dużo bardziej preferowali tryb konwersacyjny. Kolejna rzecz, gdzie wykorzystujemy AI, to jest cała analityka danych. My dzisiaj już, mając duże zbiory danych, także tych transakcyjnych po stronie klienta, możemy udostępnić im ich zrozumienie AI-owe, czyli często klient, dostając takie dane, on nie wie, czego ma szukać, a wiemy, jak bardzo, jak nie wiem, każdy z nas się bawi czatem GPT i wie, jak można mu różne dane wrzucić i powiedzieć, a co o tym myślisz, tak? No to teraz wyobraźmy sobie, że my możemy to zrobić z danymi transakcyjnymi naszego sklepu. I czat, czy tam ten jakiś agent AI, którego my dajemy klientom, odpowiada, słuchaj, masz za dużo tego asortymentu, tu masz za wysokie ceny w stosunku do konkurencji, popraw to i za chwilę w trybie konwersacyjnym my będziemy mogli z nim tą ofertę tego sklepu budować. Tak? To jest kierunek, który nie jest jakimś science fiction, tylko jest przyszłością, która jest za rogiem, przed nami w najbliższym kwartale, 2-3. Tak? To jest tego typu przyszłość, dlatego my tak bardzo inwestujemy w produkt. Widzimy ogromny potencjał. Mamy świetnych merchantów, naprawdę oni mają świetne produkty i my chcemy, żeby oni potrafili więcej sprzedawać. Tam w nich jest ukryty potencjał i AI rewelacyjnie do tego się nadaje. I co istotne, chyba z punktu widzenia przepisów europejskich i polskich, merchanci będą cały czas zostawać w ekosystemie polskim, a nie będą musieli wychodzić z tymi danymi gdzieś na zewnątrz, obawiając się o jakieś kwestie związane chociażby z RODO, prawda? Nie, to jakby sprawa regulacji prawnych jest u nas absolutnym, regulacji prawnych i bezpieczeństwa jest absolutnym priorytetem. My stosujemy hybrydowe systemy ML-owe, tak? Czyli duża część tych danych jest przetwarzana lokalnie, to jakieś trudniejsze rzeczy my musimy przetwarzać w tych cloudowych modelach językowych, natomiast zawsze, kiedy tak się dzieje, od samego początku, kiedy to chyba 2 lata temu, czy dalej, jak zaczęliśmy to robić, pierwsze to zbudowaliśmy taki anonimizator do danych, czyli my wysyłając dane nawet za ocean, mamy je zanonimizowane, tam nie ma żadnych danych osobowych, tam nie ma nic, co mogłoby naruszyć jakiekolwiek prawo i my potrafimy z powrotem w locie podstawić te dane, a to jest przeanalizowane. Więc takie aspekty jakby prawne są u nas fundamentem. Jesteśmy firmami, które podlegają wszystkim możliwym kontrolom, są jakby bardzo dobrze audytowane i mamy wewnętrzne procedury, mamy całe działy bezpieczeństwa, mamy ludzi, którzy nam nie odpuszczą tego wewnętrznie, którzy mają taki obowiązek czuwać nad tym.
Jasne, bardzo dziękuję. To jeszcze kilka pytań o Shopera. Pan Adam pyta, w jaki sposób przejęcie i rozwój Shopera wpływa na plany ekspansji zagranicznej, zwłaszcza w kontekście strategii budowy lidera e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. I od razu rozszerzę to pytanie o pytanie od pana Marka. Jakie rynki zagraniczne w kontekście właśnie produktów e-commerce, czyli głównie Shopper, są na mapie rozwoju grupy i jakie terminy i jakie efekty są spodziewane w zakresie tych rynków? No tak. No więc jakby doskonale rozumiem to pytanie, bo też chciałbym działać na rynkach amerykańskim, kanadyjskim, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Natomiast jest stare, dobre powiedzenie, które brzmi: mierz siły na zamiary i staramy się zawsze mieć z tyłu głowy zdrowy rozsądek. Wejście na te rynki jest bardzo kosztowne i teraz proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy spółką, którą my nauczyliśmy rynek, żeby od nas oczekiwać tego, że jednocześnie potrafimy zapewnić dobre dynamiki wzrostu przychodów, EBITDA, jednocześnie inwestować w rozwój i jeszcze wypłacać dywidendy. Ekspansja na jakieś organiczne, na takie rynki jest bardzo ryzykowna. Wejście to może oznaczać inwestycje kilku milionów euro, dolarów i może z tego nic nie wyjść, tak? Państwo byście nie chcieli, żebyśmy my tak zrobili i my byśmy nie chcieli czegoś takiego zrobić. W związku z tym my musimy być bardzo ostrożni w tych inwestycjach i jakby liczyć się z konkurencją, która tam jest, a na wielu tych rynkach ta konkurencja jest silna. Dlatego my rozumiemy naszą siłę i nasz podwórko, czy tutaj obszar, na którym jesteśmy w stanie wygrywać, jako ten obszar Europy centralnej. W jakiejś wyjątkowej sytuacji jest możliwe, że kupując spółkę, która jest obecna na rynkach powiedzmy Unii Europejskiej, kupując od razu jakiś udział w rynku, my ten krok wykonamy taki, nie potrzebując wchodzić organicznie. Nie mamy do tej pory doświadczenia i umiejętności rozwoju organicznego. Proszę zobaczyć nasz rozwój w Rumunii. Do tej pory kupiliśmy 7 spółek. Jesteśmy liderem w Rumunii nie przez rozwój organiczny. Myślę, że gdybyśmy próbowali wchodzić tam organicznie, to dużo pieniędzy byśmy spalili do tej pory i nie mielibyśmy 20% tego efektu. Tak? Akwizycje z naszej perspektywy są po prostu bezpieczniejsze. I dopóki nie zrobimy akwizycji, która będzie na jakimś takim rynku, nie będziemy mieli odwagi, nie jesteśmy też spółką, która jest tak finansowana. Gdybyśmy mieli za plecami jakiś fundusz i on akceptowałby to ryzyko i mówi: dobra, słuchajcie, nie ma problemu, wydajcie 10 milionów dolarów na rynek, dajmy na to francuski i zobaczymy, co tam. No oczywiście nie tak by wyglądała rozmowa, ale mimo wszystko to jest taki poziom akceptowalny ryzyka. Natomiast my nie możemy sobie pozwolić na taki poziom ryzyka. Dlatego nie będziemy wychodzić na takie rynki. No, krótko mówiąc, praktyka biznesowa wygląda inaczej niż taka teoria. Jeszcze pytanie o Shopera. Jakie są plany w zakresie plasowania oferty e-commerce do klientów enterprise na rynku, na którym działa m.in. EAI? Czy dzięki Shopper coś takiego będzie realne i będzie to konkurencyjne właśnie dla EAI? Rozumiem, że takim pomysłem jest Shopper Premium, prawda? Tak, zdecydowanie takim pomysłem jest Shopper Premium. My dzisiaj widzimy, że mamy coraz wyższej jakości produkt. Myślę, że mocno na ten fakt wpływa też choćby fakt posiadania takiej spółki jak Sellintegro i produktu SellRacket, który daje bardzo dobry poziom integracji i dodatkowych jakichś narzędzi w postaci systemu OMS. Tak samo spółka Apilo, którą mamy, też zapewnia tą warstwę. Oczywiście ona działa bardziej w sferze mniejszych i średnich spółek, natomiast ten front store, który mamy w Shopperze połączony z takim SellRacketem, adresuje już bardzo dużą część potrzeb klientów enterprise'owych. Oczywiście mamy pewne luki, które mamy zinwentaryzowane, pewne obszary, które jeszcze musimy umocnić. Jest oczywiście jakiś segment klientów, których pewnie nigdy nie będziemy w stanie obsłużyć, bo będzie to dla nas zbyt drogie albo będzie wymagało zbyt indywidualnego podejścia, ale ta część jakby rynku tych większych klientów, myślę, że sporą część już teraz jesteśmy w stanie adresować, a pracujemy nad tym, żeby ona była jak najszersza. I tutaj ja wierzę, że nasz produkt jest po prostu lepszy. No, to, co Patryk zaprezentował, pokazuje, w jakim my idziemy, w jaki poziom jakości. Ta jakość jest z klasy światowej.
Tak? Design dzisiaj jest bardzo ważny dla merchantów. Ja już nie mówię o branży tylko beauty czy fashion, gdzie oczami się kupuje, tak? I to jest bardzo ważne, jak ten produkt jest przedstawiony, ale każdy inny sklep. My chcemy, żeby nasi merchanci mieli ładne sklepy, bo wiemy, że to wpływa na konwersję, bo to wpływa na wzrost GMV. Tu już dzisiaj jesteśmy lepsi od konkurencji, a za chwilę będziemy 2 klasy lepsi od konkurencji. Konkurencja gdzie od nas jest lepsza spektrum, szerokością spektrum jakiejś integracji czy pewnych modułów, które są dedykowane jakimś poszczególnym funkcjom, ale i nad tym pracujemy. Jasne, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. CyberFox mocno ugruntowuje pozycję w sferze rewolucji internetowej, dostarczając infrastrukturę obsługującą ten boom technologiczny, pisze nasz widz. Czy w obszarze rewolucji AI spółka także planuje uplasowanie jakiejś konkretnej oferty? Mam na myśli na przykład infrastrukturę pod narzędzia AI, usługi chmurowe i tym podobne. Nie. Tutaj odpowiedź jest zdecydowana i póki co twierdząca, dlatego że, to znaczy, nie wiem, czy twierdząca to jest dobre słowo, po prostu nie planujemy tego robić, z uwagi na to, że dzisiaj gracze światowi są od nas bezkonkurencyjnie lepsi w tych usługach, a nie mamy zamiaru ruszać z motyką na słońce. Ci duzi cloudowi gracze, czy gracze, którzy oferują, którzy mają od NVIDII całe te linie technologiczne, są absolutnie lepsi i my zawsze, proszę Państwa, staraliśmy się działać w takim modelu, kiedy żyjemy sobie w symbiozie z tymi big techami, dostosowując lokalnie jakby potrzeby naszych klientów. My zawsze stoimy po stronie tych merchantów, tych małych spółek i w jakiś sposób umożliwiamy im korzystanie z tych dobrodziejstw internetu, ale są pewne obszary takie jak taki cloud AI-owy, gdzie my na pewno dzisiaj nie chcemy konkurować, bo jest dużo fajnych miejsc, gdzie znowu ich nie ma, tych gigantów, takich jak właśnie, nie wiem, te SaaS-owe rozwiązania, czy jakieś use case'y agentów AI, gdzie my jesteśmy po prostu silniejsi z lokalnym zrozumieniem rynku i tą linię, to zrozumienie linii demarkacyjnej mamy bardzo dobre. Więc takich usług nie będziemy świadczyć. Wiecie, co robicie dobrze albo bardzo dobrze i na tym się zamierzacie koncentrować. Krótko I mówiąc. naprawdę mamy tutaj ogromny front prac, ogromny front wyzwań i ogromny jakby potencjał, który to uwalnia jakby w zakresie wzrostu GMV naszych merchantów, wzrostu przychodu i naszych zysków i jak to dobrze zrobimy, to będzie bardzo dobrze. Dokładnie, bardzo dziękuję. I jeszcze jedno pytanie o badanie i rozwój. Grupa CyberFox intensyfikuje inwestycje w badanie i rozwój. W ciągu 5 lat macie zamiar przeznaczyć około 200 milionów złotych na rozwój produktów opartych na sztucznej inteligencji, big data i aplikacjach mobilnych. Czy możecie panowie powiedzieć, co konkretnie przykuwa waszą uwagę najbardziej, od czego chcecie te inwestycje zacząć? No to już dzisiaj się dzieje. To znowu wrócę do prezentacji Patryka, kiedy inwestujemy w rozwiązania dla merchantów, takie jak lepszy design, agentic AI właśnie do obsługi poszczególnych jakichś obszarów funkcji dla klientów, tak? Obsługi kampanii, obsługi sklepu. Mamy obsługę jakichś też konfiguratorów, natomiast wykorzystanie sztucznej inteligencji jest też bardzo ważne, to chwilkę temu o tym mówiłem, w sferze danych. Dane to jest obszar, który wymaga inwestycji w sztuczną inteligencję, jakby całego data science, układania tych danych, przetwarzania ich w czasie rzeczywistym, ale też całej masy różnych dodatkowych funkcji dla naszych klientów, choćby cross-border wcześniej wspomniany. Musimy tutaj jak najbardziej te funkcje rozbudowywać. Zestaw takich narzędzi backendowych dla klientów, właśnie które się dzieją w Celintegro czy w Apilo. Bardzo dużo feature'ów, które musimy dostarczyć klientom i z drugiej strony łatwość obsługi. Ja uważam, że spektakularnie w ciągu najbliższych
2-3 lat zmieni się podejście w SaaS-ach do tej sfery interfejsu, który dajemy klientowi. I my to wszystko musimy też umiejętnie w czasie przebudowywać, żeby ci klienci mieli taki poziom interfejsu, jaki dają światowi gracze. I to ja się cieszę, że my możemy sobie pozwolić na takie inwestycje, jednocześnie zachowując to, o czym wcześniej mówiłem, wzrost przychodów, wypłatę dywidend, wzrost wolnych środków pieniężnych, a jednocześnie taki budżet przeznaczyć na rozwój R&D, bo w jakiś sposób, odnosząc się do tego lokalnego rynku tutaj, czy tej części Europy, możemy konkurować. Jest to już na tyle ciekawy budżet, że możemy, biorąc też pod uwagę, że nawet wynagrodzenia w Polsce są niższe niż w USA, że możemy konkurować z tymi globalnymi graczami, którzy też by pewnie na ten rynek chcieli wejść. Dokładnie, bardzo dziękuję. Jest sporo pytań o skup akcji, ale ten temat już omówiony został przez pana Roberta, także jeżeli ktoś by chciał uzyskać te odpowiedzi, to zapraszam do wcześniejszej części w nagraniu. Ja, jak pan redaktor pozwoli, chciałbym też, bo ja widziałem sporo tych pytań o skup akcji i o dywidendę i Jasne. jakby fajnie, że Robert już w trakcie prezentacji na nie odpowiedział, ale szczególnie w odniesieniu do dywidendy, to ja bym chciał taki tutaj komentarz dodać. Po pierwsze, jako akcjonariusz też, bo jestem akcjonariuszem także tej spółki, jestem zawsze bardzo zainteresowany tym, żeby te dywidendy były i tutaj od lat ogłosiliśmy politykę, że te dywidendy będą rosły i na pewno tego słowa dotrzymamy, czym sam jestem też zainteresowany, ale nie patrzcie Państwo na nas jako na spółkę dywidendową, bo te dywidendy oczywiście będą, tak, i one będą rosły, ale proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy przede wszystkim spółką rosnącą. Jakby mówię to tylko w kontekście dużej ilości pytań o dywidendę i na szczęście dobre odpowiedzi tutaj mamy, ale proszę, żeby to nie przyćmiło tego, że my naprawdę solidnie rośniemy i to tempo wzrostu chcemy utrzymać i to mam takie poczucie, że jest to jeszcze ważniejsze od tych dywidend w kontekście jakby wzrostu wartości, którą budujemy. Pewnie, Ale oczywiście tutaj tak. to wszystko, co podtrzymuję, co Robert powiedział. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Myślę, że bardzo, bardzo cenny. Jeszcze 2 pytania o kwestie finansowe, chyba do pana Roberta. Z czego wynika wzrost podatku dochodowego rok do roku? Jakie są perspektywy w tym zakresie na najbliższe kwartały? Pewnie, to bardzo dobre pytanie i bardzo cieszę się, że w ogóle ono padło, bo to jeden z takich elementów, który pewnie ja trochę nawet pominąłem w swojej analizie, stąd ja zawsze mówię bez cienia ironii, bardzo lubię te nasze cokwartalne spotkania, bo faktycznie gdzieś mam szansę usłyszeć, na co gdzieś tam Państwo zwracacie uwagę. Tutaj mówimy o podatku, więc pewnie trochę trzeba wyłączyć pewnie na moment logikę w tym zakresie, więc postaram się to trochę wyjaśnić w tym wypadku. Faktycznie widzimy dość spory wzrost zapłaconego, czy może nie tyle zapłaconego, ale co gdzieś stopy opodatkowania rok do roku. I głównym czynnikiem, która powoduje taką sytuację, to znaczy przede wszystkim należy zrozumieć, iż w ramach spółki kapitałowej każda spółka płaci podatki tak jakby z 2 streamów. Jeden stream to jest stream przychodów czy działalności operacyjnej, a druga działalność to jest taka tak zwana działalność kapitałowa. I tych streamów 2 nie można ze sobą mieszać. Czyli jak ma się zysk na działalności operacyjnej, nie można sobie z tego skompensować z potencjalną stratą z działalności kapitałowej. I te podwyższone odsetki, które mamy w tym roku, czyli te 10 milionów kwartalnie odsetek płaconych od kredytu zaciągniętego na przejęcie spółki Shopper, to jest koszt typowo kapitałowy, przynajmniej w obecnym ujęciu, tak? Czyli on powoduje, że mając zyski z działalności operacyjnej, to bardzo duże, jednocześnie nie możemy sobie tego skompensować jak gdyby z tych kosztów odsetek. I na koniec końców, tak, nie da się tego pomniejszyć, co powoduje, że ta przejściowo oczywiście, bo tak jak wspominałem, te koszty odsetkowe, one zaczną dość mocno spadać, tak jak było w zeszłym roku, tak, że przy niskim zadłużeniu te koszty odsetkowe też są niższe, ale też jak gdyby nie ma tego negatywnego efektu w postaci podwyższonej stopy opodatkowania. I właśnie w tym kwartale
tak dosyć bardzo mocno ten efekt się skumulował, czyli i on w kolejnych kwartałach będzie spadał, tak, czyli wraz ze spłatą zadłużenia i coraz niższymi kosztami odsetkowymi, również ta stopa opodatkowania będzie szła do góry. Tak? Oczywiście, i tu jest jak gdyby dodatkowy efekt, który miał miejsce w zeszłym roku. W zeszłym roku, przypomnę, w czerwcu, w lipcu sprzedaliśmy nasze 30% udziałów w Profit Roomie, na którym wygenerowaliśmy ogromny zysk. Tak? Dla przypomnienia, zainwestowaliśmy 30 milionów złotych, za blisko 100 milionów złotych sprzedaliśmy te udziały i tutaj wygenerowaliśmy sobie bardzo duży zysk na działalności kapitałowej, który sobie skompensowaliśmy nie tylko ze stratą z działalności kapitałowej, z odsetkami w roku poprzednim, ale też jak gdyby tymi wszystkimi skumulowanymi kosztami odsetkowymi jeszcze z lat tam 2003, 2002 i tak dalej. To pewnie dość długo mówię, ale to trochę chciałem po prostu to wyjaśnić, że to Dla mnie to jest taki jasne. trochę skumulowany efekt, który powoduje, że faktycznie, że z jednej strony w zeszłym roku, w szczególności w Q2 trochę z uwagi na aktywowanie tych strat podatkowych ten podatek był mocno zaniżony, a teraz jest, bym powiedział, może nie tyle, że on jest zawyżony, co powiedziałbym przejściowo bym powiedział, on jest po prostu mocno podwyższony, ale wraz ze spłatą zadłużenia i zmniejszaniem się kosztów odsetkowych ta stopa opodatkowania będzie maleć i to też odpowiadając na tą drugą część pytania, no już w kolejnych okresach ta stopa opodatkowania powinna spadać. No właśnie, bo tu kolejne pytanie było od pana Jędrzeja jeszcze, czy w kolejnych kwartałach powinniśmy spodziewać się dodatkowych kosztów, dalsza amortyzacja, kolejne one-offy związanych z przejęciem Shoppera poza kosztami odsetkowymi? Częściowo już pan na to odpowiedział. Raczej nie, wydaje mi się, że to faktycznie sporo, bo to też pewnie w kontekście tam w tym drugim kwartale, jeżeli chodzi o same wyniki grupy Shopper, to sporo było takich kosztów, bym powiedział, one-offowych, nie? Czyli że z jednej strony restrukturyzacja, pewne koszty transakcyjne, które ponieśliśmy, też odpis na spółkę Selium, której zmieniliśmy model biznesowy. O tym dzisiaj nie mówiliśmy, ale to też opisaliśmy w sprawozdaniu zarządu, więc trochę ten drugi kwartał to był taki pierwszy efektywnie kwartał, gdzie my już zaczęliśmy działać operacyjnie. Sporo tych zmian zrobiliśmy i w kolejnych kwartałach ten wynik będzie już, bym powiedział, czysty, bez takich one-offowych, najprawdopodobniej, tak, no bo to, że tak powiem, no trudno przewidzieć jakby dalszą przyszłość, ale jeżeli chodzi o najbliższe kwartał czy dwa, no to oczywiście tutaj już ten wynik powinien być oczyszczony z takich zdarzeń. Bardzo dziękuję. Zbliżamy się powoli do końca. Padły jeszcze 2 pytania o korzyści dla akcjonariuszy. Czy jako akcjonariusze możemy liczyć na program partnerski? No i tutaj chyba warto zaznaczyć, że spółka, jako pierwsza spółka technologiczna na GPW, taki program korzyści dla akcjonariuszy prowadzi, prawda? Tak jest. No tak, prowadzimy taki program, natomiast prawda jest taka, że ten program dosyć małą popularnością się cieszył. Oczywiście były osoby, które z tego programu skorzystały i te rabaty uzyskały, natomiast ja rozumiem, że też w Shopperze nie ma takiego programu. Rozważymy to, natomiast tutaj nie mogę obiecać, że w którą stronę to pójdzie, bo dzisiaj mamy dużo ważniejsze inicjatywy, takie priorytety związane jednak z obsługą klientów i projektami produktowymi, a każda taka inicjatywa wymaga zaangażowania jakichś tam iluś zespołów, żeby to wbrew pozorom proste rzeczy nie są takie proste, jak trzeba te wszystkie sprawy prawne, proceduralne i tak dalej opakować. A z drugiej strony jest mała popularność, no bo tam było kilkadziesiąt osób raptem tym zainteresowanych. Proszę dać nam się chwilkę nad tym zastanowić. Ale Ja widziałem jeszcze pytania jakieś tam o gadżety, to proszę odzywać się do naszego marketingu lub relacji inwestorskich z jakimś tam powołaniem się na webinar czy tutaj pytanie, które się pojawiło. Oczywiście nie ma gwarancji, że ja nie wiem, jakie my mamy tam stoki tych gadżetów, one przeważnie są dedykowane dla partnerów, pracowników, ale w miarę możliwości postaramy się jakieś takie tutaj Państwa prośby za sympatyczne pytania spełnić.
No to ja bardzo dziękuję. To na koniec sympatyczny komentarz od jednego z naszych widzów. Webinar zbliża się do końca. Chciałem ze swojego miejsca podziękować za Państwa pracę. Jestem dumnym akcjonariuszem i czuję się komfortowo jako akcjonariusz. Bardzo dziękuję. Także te podziękowania w imieniu akcjonariuszy przekazuję. No i co? Przepraszam, Poproszę panie o... redaktorze, czy ja mógłbym tylko jedno pytanie, bo Tak. przepraszam, że mieliśmy kończyć, ale pewnie chciałbym tylko, jeśli mogę oczywiście, Pewnie. pojawiło się też takie ważne pytanie a propos wczorajszego tematu związanego z ogłoszeniem skupu akcji własnych przez Vercom, bo to pewnie bardzo warto też tę kwestię wyjaśnić, Tak, bo rzeczywiście. chciałbym, żeby to była pełna jasność, bo tutaj pan Jędrzej wyraził obawę, iż w momencie, w którym zauczestniczylibyśmy w tym skupie, efektywnie zeszlibyśmy z udziałem poniżej 50% w spółce Vercom. To ja tylko na początek chciałbym wyjaśnić, iż powiedział poza znaczeniem, nazwijmy to psychologicznym tego progu 50%, jeżeli chodzi o efektywną kontrolę zarządzania biznesem, znaczy kontrolę nad biznesem, spółką Vercom, w tym mam na myśli konsolidację spółki, nie jest konieczny próg 50%. Tak? No, mamy na przykładzie Shopera, tak, który mamy jako CyberFox 49,9%. Ten próg kontroli on jest jak gdyby stanowczo, bym powiedział, niżej. Tak? W przypadku spółki giełdowej nie trzeba mieć 50% plus jednej akcji, żeby efektywnie spółkę kontrolować, biorąc pod uwagę, kontrolować myślę z punktu widzenia MSSF-u standardów rachunkowości, tak, że nie musimy mieć tych 50%, więc jak gdyby tutaj nie ma ryzyka, że w przypadku zauczestniczenia w skupie akcji stracimy możliwość konsolidacji czy efektywnie kontroli nad spółką Vercom, to chciałbym jak gdyby w pełni podkreślić. A co do samego naszego podejścia, to tylko mogę powiedzieć, że na ten moment rynkowy oferta jest 20% powyżej aktualnego kursu rynkowego, no więc wydaje się atrakcyjna z naszego punktu widzenia. Oczywiście ten skup jeszcze, zapisy jeszcze będą chwilę trwały, więc jeszcze nie mogę powiedzmy finalnie powiedzieć, bo to też zależy oczywiście od notowań kursu Vercomu, ale na temat na ten moment w przypadku, kiedy ten kurs jest 20% powyżej kursu rynkowego, to z pewnością ta oferta jest atrakcyjna. Nie tylko dla nas, ale wydaje mi się, że dla wszystkich. Przepraszam, że tak trochę się, że tak powiem, zepsułem Ależ oczywiście. flow, ale po prostu wydaje mi się, że to było bardzo ważne pytanie i chciałbym je po prostu wyjaśnić. Pewnie. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na te kwestie i to myślę, że też jest cenna informacja dla naszych uczestników. Także kończąc już temat i tu chyba pytanie i prośba o takie podsumowanie. Myślę, że do pana Jakuba, biorąc pod uwagę, ile czasu już państwu zabraliśmy, dziękuję ze swojej strony. No i czego się spodziewamy po tym ostatnim kwartale? Co by mógł pan tutaj słowem takiego zakończenia i podsumowania powiedzieć? Po ostatnim kwartale czy po trzecim kwartale? Przepraszam, po trzecim kwartale i drugim półroczu, tak powinienem powiedzieć. No, Tak. jakby na razie bardzo dobrze odbieramy to wszystko, co się dzieje w trzecim kwartale. Pewnie nie wolno nam za dużo spoilerować tego, co tutaj się dzieje, ale dzieje się dobrze i myślę, że przyzwyczailiśmy Państwa do tego, że należy spodziewać się po nas dobrych wyników. Doskonale. Bardzo dziękuję za to podsumowanie i dziękuję i za prezentację, i za ciekawą sesję pytań i odpowiedzi. Ze swojej strony zachęcam do śledzenia spółki nie tylko na giełdzie, ale i do odwiedzin serwisu relacji inwestorskich, zarówno i grupy CyberFox całej, jak i spółki Shopper. No i w przypadku dodatkowych pytań też zachęcam do kontaktu. Moimi i Państwa gośćmi byli pan Jakub Dwernicki, prezes zarządu CyberFox oraz Shopper. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert Stasik, wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw finansowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Kacper Skoczylas, dyrektor marketingu w Shopper. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz pan Patryk Pawlikowski, dyrektor produktów Shopper. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.